Cześć, siemanko, witajcie na kanale Paweł Laco, kanał narzędziowy. Dzisiaj na kanale będzie coś mega fajnego. Jest to cyfrowy taki śrubokręt w kontenerku, takim specjalnym, że zaraz zobaczycie, jak to otworzę. Można zobaczyć w opisie pod filmem, zobaczyć sobie na tą stronkę, to nic nie kosztuje, zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości na stronie banku. Tu jest USB typu C do ładowania. To jest ten kontenerek. Zobaczcie, jak to wygląda fajnie. Ofoliowane jeszcze. To jest jakiś magnes. Takie zapięcie innowacyjne. Magnesy neodymowe. O, otworzyło się. Zobaczcie, jak to super wygląda. Jakieś osłony. Tu jest ten śrubokręt elektryczny. Jakieś pensetki. Fajnie pomyślane. Wyświetlacz tutaj elektroniczny. Fajne. Jeszcze pokazuje, jak się wkręt wkręca. Wykręcamy. Ciekawe, po co to jest. Powiem wam, że nawet nie wiem, po co to jest. Tu jeszcze mamy taki przycisk i tutaj mamy 3, 1, 2, 3. Ten element cały jest gumowany, bardzo dobrze się trzyma go w dłoni. No i już mamy akumulator rozkręcony. Teraz te bebechy muszę przenieść tutaj do tego akumulatora, to znaczy do tego pojemniczka, bo po prostu tu już padły, tu były niklowo-kadmowe lajonki, a tutaj są litowo-jonowe i tego się już nie da naładować.
Po prostu zrobię przeszczep. Bardzo dobra lampka. Właśnie dzięki temu przyciskowi możemy ustalać sobie moc tego śrubokręta, bo jak damy dwójkę, to jest mocniejszy, jak damy trójkę, to jest całkiem mocny, a jak mamy jedynkę, to jest taki słabszy trochę, czyli możemy go zatrzymać łatwo. Wyłącza się automatycznie na jedynce. Ma swoją moc, ale to nie jest to samo. Damy dwójkę. No tu już jest znacznie mocniej. Ciężko go zatrzymać. A trójkę, no to już praktycznie go nie mogę zatrzymać rękami. No teraz będę miał takie zadanie. Bo tutaj mam takiego notebooka i EEPC, Windows 7 Starter, dysk HDD, takie wolne uruchamianie i po prostu no, muli troszkę ten system Windows 7 Starter. Zainstalujemy, wymienimy dysk twardy na SSD, zainstalujemy Windows 10, zobaczymy jak będzie pracował, czy będzie duża różnica. No i przy pomocy tych narzędzi postaram się po prostu rozkręcić tego notebooka. Będziemy widzieć, czy to po prostu się opłaca. Mnóstwo różnych bitów. Nawet tutaj mamy taki bit do zerwanych gwintów z magnesikiem neodymowym. Również takie listki po 5 sztuk tego rodzaju i tego, pensetki. I jeszcze co fajne jest, to oprócz tego magnesiku, który tutaj zamykamy, to jeszcze mamy tutaj magnesy po bokach, magnesy neodymowe, które również mocno trzymają. Samo się to nie otworzy, tylko trzeba trochę siły użyć, żeby to po prostu otworzyć. Ustawimy sobie na trójkę, wykręcanie. I tutaj mamy kilka takich śrubek. Mamy tutaj różne takie pensetki cieniutkie do podważania. Bardzo fajnie właśnie możemy to otworzyć, kości pamięci. Ale tutaj jest taka śrubka, która po prostu nam jeszcze trzyma z tamtej strony tym śrubokrętem. Jeśli jest za mocno dokręcone, to normalnie możemy odkręcać w prosty sposób, taki normalny, tradycyjny, ręczny. Lekkie tylko poluzowanie i możemy odkręcać. To jest namagnesowane. Mamy fajnego bita z silnym magnesem neodymowym. Możemy sobie to po prostu odkładać na magnesik. Zobaczcie, jaki jest mocny ten magnes. Tutaj mamy takie zaczepy. Raz, dwa, trzy, które musimy odblokować, żeby wyciągnąć właśnie tą klawiaturę. Lub tutaj są też takie punkty, gdzie możemy coś ostrego tutaj włożyć, żeby to podważyć. Do rozłączenia tej klawiatury, żeby nie uszkodzić tych naszych powierzchni, możemy właśnie zastosować takie listki z tego zestawu.
tej klawiatury. No i tak, tu żeśmy już poluzowali. Używam 3 takie listki w tym momencie. O, i teraz puściło. No i mamy wyciągniętą klawiaturę. Po prostu te listki nam pomogły w odczepieniu tego bez najmniejszych uszkodzeń, bez zarysowań tak naprawdę. Dodatkowo mamy taśmę tutaj do klawiatury, którą musimy odpiąć. Tutaj są takie zaczepy i one po prostu trzymają tą tasiemkę. No i teraz tasiemka bez problemu nam wyszła. I penseteczka się przydała do takich malutkich elementów. I teraz musimy zdemontować kolejne elementy. I żeby tutaj dalej dostać się do dysku twardego, to musimy tą osłonę zdemontować. Żeby tutaj mam raz, dwa, 3, 4, 5 śrubek do odkręcenia. No bardzo to ułatwia pracę. To bezproblemowo to idzie. Wiecie co jeszcze? Tutaj jest taka naklejka i właśnie jej nie zauważyłem. I tutaj ta po prostu śrubeczka tu jest ukryta. No i tak sobie można wyciągać, wyciągać, nawet zepsuć. O, i bez problemu wychodzi w całości, nie trzeba tego od tego oddzielać. Mamy tak jedną śrubkę tu przykręconą. I mamy dysk twardy wyciągnięty. Teraz tutaj mamy te szyny. Dysk twardy możemy przez przejściówkę, później nawet przez porty USB podłączyć do dowolnego komputera i będzie nam to po prostu służyło jako taki pendrive. Ale możemy sobie pomóc. Świetne te narzędzia są, bo bardzo ułatwia pracę, także polecam jak najbardziej. To już na sam widok, jak to jest zrobione, ile możliwości, ile tych bitów tutaj jest różnego rodzaju. No i ten tutaj pasuje nam tutaj idealnie tak samo. Dokręcimy śrubokręcikiem.
Teraz mam pewność, że jest dobrze dokręcone. No i wkładamy ten dysk twardy z powrotem w złącze. Tu przykręcamy śrubką. No i tasiemka już jest założona. Co się okazało, to ta część czarna tutaj, co wpinamy, to się po prostu otwiera do góry i zamyka. To się wysuwa. Taki zawiasek jakby, a nie, że to na siłę trzeba ciągnąć. Mamy tylko jedną śrubeczkę do zamontowania dysku. No i teraz wszystko skręcamy w odwrotnej kolejności, czyli tą część najpierw. Wiemy, że nie musimy tego demontować, tylko samo to. Bardzo łatwo schodzi po odkręceniu tych śrubek. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6. Ta była zasłonięta, a te zaczepy, co tutaj mamy, raz, dwa i 3, właśnie wchodzą tutaj w te otwory tej części. Jeszcze musimy pamiętać, że tutaj mamy jedną tasiemkę do podpięcia. To jest ta. Plomba. No i teraz mamy dobrze skręcone. Folia nam nie będzie potrzebna na razie. Zamyka się dobrze. Jeszcze mamy dodatkowe śrubki tu z tej strony od dołu. Ale teraz musimy zamontować klawiaturę. Aha, i jeszcze tą tasiemkę. No i tak, po założeniu tej tasiemki zaciskamy to i teraz pora na klawiaturę. Klawiaturka wchodzi bez najmniejszego problemu. Tu są takie zaczaski też. Powiem Wam, że najwięcej problemów to tutaj mi przysporzyły te tasiemki, bo te zawiaski się po prostu otwiera, żeby odblokować te tasiemki, a tak to spokojnie wszystko można było zdemontować bez problemu. Założymy od razu pokrywkę na pamięć RAM. Przydałoby się więcej ramów. Nie wiem, czy można dokupić do tego 4 GB RAMu. No i teraz możemy zobaczyć, czy w BIOSie pojawił się nowy dysk. Tu mamy stary dysk. Czyli potrzebne rzeczy to na pewno taka pensetka, jakiś dodatkowy śrubokręcik, ten do szybkiego działania, takie listki, żeby nie uszkodzić po prostu tej obudowy, żeby nie było jakichś śladów po śrubokrętach czy coś takiego. I wejdziemy do BIOSu F2 bodajże, bo chyba w każdym modelu jest inaczej. O, jesteśmy w BIOSie.
bot. Mamy dysk na pierwszym miejscu HDD ADATA SU650, czyli połączenie jest prawidłowe. Teraz możemy po prostu wyjść z tego i podłączyć pendrive. Tutaj mam Windows 10 do pobrania na stronie Microsoftu. Klucz oczywiście trzeba sobie zakupić. Jeszcze raz wejdziemy do BIOSu, zobaczymy, bo musimy uruchomić system z pendrive'a. Jeszcze raz F2. Tu wybieramy bot Device, USB Kingston, czyli tu mamy na drugiej pozycji, ale tutaj musimy dać Enter HDD ADATA i w tym momencie wybieramy Kingston i pojawiło się na pierwszej pozycji. F10 zapisujemy i teraz powinien nam wystartować system, czyli instalacja systemu Windows 10. Zobaczymy. A jak nie, to będziemy rozkręcać od nowa. Chwilę to musi potrwać, bo zawsze przy instalacji, jeszcze jak tutaj są takie parametry dosyć słabe, 2 GB, ale sam dysk twardy już ile przyspiesza działanie komputera. No, już się pojawiło. Także w międzyczasie, jak tutaj nam się to będzie pojawiać, instalować, to jeszcze raz zobaczmy sobie, jak to fajnie wygląda. To jest wszystko magnetyczne. Wybieramy sobie tryby 1, 2, 3, czyli mocniejsze i słabsze, odkręcanie i zakręcanie. Powiem Wam, że nie wiem, do czego ten element jest. Jeszcze. Ale jak się dowiem, to napiszę Wam w opisie pod filmem. Tutaj dajemy Enter, polski. Zainstaluj teraz. No i także to jest naprawdę świetne. Te listki właśnie, których żeśmy używali, też są mega, bo są wytrzymałe. Zobaczcie, jakie tutaj ślady są po właśnie rozdzieleniu tych elementów. Na szczęście nie było tutaj nic klejone, tylko wszystko na zaczaski, no ale śrubokrętem zwykłym to byśmy to wszystko powyginali, pokrzywili. Również takie pensetki do nawet ściągania tych tasiemek, wyciągania, przesuwania. Tu się sprawdziły znakomicie. Teraz klucz produktu. Nie mam klucza produktu, bo dopiero będę kupował, czyli wybieram sobie tą część, bo zawsze później możemy aktywować, jak już będziemy mieć zainstalowany system. Zawsze później wpiszemy sobie klucz produktu i będziemy aktywować. Ale to nie oznacza, że nie możemy tutaj wybrać sobie Windows 10 Home. Właśnie możemy sobie wybrać dowolny system. Windows 10 Pro N, 10 Pro, Education, Home, N, Home. Czyli wybieramy ten pierwszy, co jest 64-bitowy. Teraz dajemy dalej. A my oglądamy dalej zestaw. Również ten magnesik się przydał. Akceptuję licencję. Dalej. To dajemy to niestandardowe, tylko zainstaluj system Windows, bo tutaj nic nie mamy innych dysków. No i tutaj mamy już partycje. Tu są dwie partycje, dlatego że ja ten dysk twardy, co miałem, ten SSD, po prostu spartycjonowałem sobie na dwie partycje już wcześniej na innym komputerze. Dalej. I instalowanie systemu Windows.
No i skończyliśmy na tym magnesiku. Także świetna rzecz. Różne rodzaje bitów. Tu jest nawet taka przystaweczka, gdyby potrzeba było gdzieś na szybce coś przykleić. Jeszcze takie bity tutaj. Kwadratowe. Jakieś co mają wycięcia. Te są ciekawe. Z gwintem. Świetny kontenerek z takimi elementami. Również taka magnetyczna przedłużka. Na razie instalacja przebiega pomyślnie. Nic się tutaj nie rozłączyło, ani nic się nie dzieje złego. Mamy tutaj przygotowanie plików do instalacji już 80%. Później mamy instalowanie funkcji, instalowanie aktualizacji i kończenie. I tu przy kończeniu najlepiej sobie przypilnować, żeby przy wyłączeniu, bo on się uruchomi jeszcze raz, żeby po prostu wejść do BIOSu i jako pierwszy dysk wybrać ten dysk, który żeśmy tutaj zamontowali. Dlatego, że po prostu jak tego nie zrobimy, to instalator od razu uruchomi z pendrive'a od nowa instalację systemu. Jak się nie powiedzie, to wkręcimy śrubokręcik tego notebooka. No i teraz mamy kończenie, ponowne uruchamianie za 7 sekund. Możemy to od razu tutaj kliknąć, ale to zaczekamy i od razu wejdziemy do BIOSu. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, to tak jak mówiłem, będzie ten od nowa instalator. Nic się oczywiście nie dzieje, bo wtedy możemy wyłączyć jeszcze raz, po prostu ponowić włączenie i zrobić to, co teraz zrobimy właśnie. Musimy tutaj ustawić sobie dysk. Mamy Kingston, to znaczy nie na tej zakładce. Hard disk. I tutaj mamy Kingston, a drugi mamy data. Tu damy na Kingston Enter, wybieramy adata, Enter i mamy już zmianę. I teraz niezależnie, czy tu będziemy mieć podłączone, czy nie podłączone, z dysku twardego będzie nam się uruchamiał system. I F10, Enter. Teraz powinien wystartować system. Śmieszne to tutaj, takie fajne to jest, że to pokazuje nam tego wkręta. Tu wykręcamy, a tu wkręcamy. Jeden, dwa, trzy. A jak załatwimy sobie taką wtyczkę i tu są dwa porty USB, możemy spokojnie podłączyć do tego dysku twardego to do portów USB i pokażą nam się dodatkowo dyski, które po prostu tam będziemy mieć zapisane dane, możemy je skopiować na przykład na ten komputer. Na lepszym sprzęcie ta instalacja tego systemu Windows no, na pewno przebiegnie dużo szybciej, ale myślę, że dzięki temu dyskowi SSD i tak będzie znacznie szybciej niż na tym starym dysku. No i teraz uruchamia nam się jeszcze raz. Usiądź i zrelaksuj się, a my zrobimy kilka sztuczek.
Nie wyłączaj urządzenia. Tutaj mam skrócony ten czas, bo obcinam ten film, żeby to przecież tak długo nie trwało. Czyli mamy gdzieś już około 20 minut instalacji tego systemu od początku. No i teraz dodajemy Twoje konto. Teraz musimy wprowadzić hasło. Dalej. PIN. Tak, żeby się szybko logować na nasze konto. Tutaj damy nie teraz. To wszystko możemy sobie później z poziomu systemu, jak uruchomimy, po prostu ustawiać. Tutaj damy tak. Tu mi nie będzie w stanie pomóc. Możemy wysyłać diagnostyczne. Tutaj też akceptujemy. Tutaj też akceptujemy. Optymalne reklamy według tam zainteresowań. Znowu kilka minut, nie wyłączaj komputera, ale może nie, może będzie szybko. No i wskoczył nam tutaj już system Windows 10. Świeża, nowa instalka, ściągnięta ze strony Microsoftu. Tam jest do pobrania oryginał i po prostu musimy zakupić klucz. Tak jak tutaj mamy Windows 10 Home, no to taki klucz musimy zakupić, 64 bity. Także teraz możemy sobie dowolnie konfigurować nasz komputer, instalować różne rzeczy, ale zobaczymy, jak on po prostu działa. Powinniśmy mieć dwie partycje tutaj. No i są dysk C, to jest ten system, a druga partycja, która już wcześniej była utworzona. Także cała ta instalacja systemu trwała około pół godziny. Instalacja dysku twardego, czyli wymiana z HDD na SSD przy pomocy tych narzędzi, to wszystko trwało około 15 do 20 minut. Myślę, że dzięki właśnie pomocy tego zestawu trwało to dużo krócej, niż jakbym po prostu tym śrubokrętem tam robił jakieś spustoszenie takim zwykłym śrubokrętem. Także na pewno pomogło to i dużo szybciej żeśmy wykonali to zadanie. No a teraz, jeżeli ciekawi jesteście, to podłączmy ten oryginalny dysk przy pomocy tych złączek i zobaczymy, czy pojawią nam się tutaj dodatkowe partycje. Na pewno systemowa, bo tutaj mamy system Windows 7 Starter oryginalny. Coś się połączyło, tutaj migotają te kontrolki. O, i wskoczyły nam dyski. No i tutaj mamy dysk D i dysk F. Tutaj mamy system na dysku teraz D, bo zmienił nazwę z C na D. A tutaj mamy pliki i możemy te pliki po prostu sobie skopiować na ten dysk SSD. No i operacja zakończyła się powodzeniem. Mamy system Windows 10, dysk SSD, no w starszym już notebooku i myślę, że będzie działał dobrze. Także taki zestawik naprawdę bardzo polecam. Mega zestaw to jest. Mnóstwo mamy tutaj tych bitów, różnych elementów takich potrzebnych, co możemy się nie spodziewać, że nam mogą być potrzebne do majsterkowania. Super sprawa, naprawdę polecam. Siemka, cześć.